I nagle jest kolejny dzień i jedziemy na Hot Springs. Jedziemy zobaczyć, co to są takie źródła gorące. Ale po drodze zajechaliśmy do sklepu z prezentami. To jest takie miejsce, w którym sprzedawane są ręczne wyroby tutejszych ludzi. Jest nawet mało. No możesz sobie kupić, to jest czyjaś praca. O, mi się takie zestawy bardzo podobają. Bym chciała takie mieć. Bym witała gości taką herbatą. Widzicie, to są tradycyjne tajwańskie mydła ręcznie robione. Ale pachnie tu. Sowy oczywiście. Sowy to już chyba nie są takie modne, ale te jakie ładne są, maskotkowe. Tu inny rodzaj mydła. Widzicie, tutaj ktoś wygrał nagrodę. Za takie, nie wiem, tu są talerze? Chyba talerze, bo u góry są kubki. Patrzcie, tutaj jest origami. Można sobie stworzyć takiego rdzennego mieszkańca Tajwanu. I przeróżni są, to jest fajne. Słucham? Zobacz, jakie masz tu zestawy magnesów. O, jakie magnesiki! Przepraszam. Z tym niedźwiedziem. A ja już wszystkie pieniążki przeznaczone na magnesiki wydałam. Strasznie wyglądasz. Dzięki. Jesteśmy na przystanku Xinbeitou. Dojechaliśmy tutaj taką dodatkową linią metra, która odchodzi od czerwonej linii i to jest tylko jeden przystanek. Z Beitou jedzie się do Xinbeitou. I teraz przeczytaliśmy w internecie, że tutaj wychodzi się stąd i już wiadomo gdzie iść, że najpierw mija się muzeum, możemy oczywiście wejść do tego muzeum, a później są te publiczne gorące źródła. A tu co chwilę są takie ludziki jak sąsiedzi. Patrzcie. Na stacji Beitou byli tacy sami, którzy siedzieli sobie, pluskali się w tych źródłach gorących. O, patrzcie. Co ciekawe, źródła są siarkowe, a tutaj pisze mesmerizing flower fragrance. Aha. Oczywiście dojechaliśmy tutaj z pomocą tej oto karty Easy Card, tak jak wszędzie. I to nie jest sponsorowane przez Easy Card, tylko po prostu bez Easy Cardu nie da się żyć. Chociaż bardzo bym chciała, żeby Easy Card mnie zasponsorował. A jeszcze nie ostrą kartę pokazuję. Jak zasponsorujecie, to pokażę wyostrzony obraz. Tutaj jest droga prosto, mijamy KFC, w tle góry. I zbliżamy się do całej Doliny Termalnej. Z tego co do tej pory wiemy, to te całe gorące źródła są podgrzewane dlatego, że jest tam wulkan i mają być tam różne rodzaje siarki i podobno różne kolory wody i tak dalej. Na szczęście nie jest tak dzisiaj straszliwie gorąco, bo zastanawiałam się, jak można w taki upał, jaki jest tutaj codziennie, wejść do gotującej się praktycznie wody. No zaraz zobaczymy. To jest biblioteka publiczna w Beitou. Podobno jest wyjątkowo piękna. Zaraz zobaczymy. Ale chyba nie można. O! Nie można robić zdjęć. No, nawet ładna ta biblioteka. Taka cała drewniana w środku z miejscami do siedzenia ładnymi. Tu jest takie szyby są i można sobie usiąść na kamieniu. W ogóle ona jest w centrum parku beitowskiego. O, widzicie? Bo tutaj jest taki płynie taka rzeczka
Aha, bo jeszcze jest też muzeum. My na razie jesteśmy tutaj przy tej bibliotece. Właśnie zaczął padać deszcz. Tu jest muzeum. A my idziemy gdzieś dalej do publicznych źródeł. Idziemy wzdłuż tej rzeczki. Ta rzeczka to jest chyba jakieś źródło wypływające z gór i czuć takie gorąco bijące od tej wody, naprawdę. Bo tutaj jest taki przyjemny wiatr, a nad wodą jest serio tak ciepło. To parzy. A czemu poszliśmy w prawo? Chyba tutaj już dotarliśmy, to jest bliżej niż nam się wydawało. Przyszliśmy dookoła niepotrzebnie. Podobno według internetu jest tak, że 40 tych dolarów 40 dolarów kosztuje wstęp i za 20 można sobie szafkę wypożyczyć. Zaraz zobaczymy. O, tu są biletomaty. No, 40 za osobę i za... A, discount. A discount to jest dla studentów? Kupuję bileciki. Podobno jeżeli się ma tajwańską kartę studencką, to można za 20 wejść. A moja karta jest ważna od jutra, więc zobaczymy. Więc tutaj wychodzimy, właśnie zaraz opowiem o tym, ale przede wszystkim powiem, że Jan miał ze sobą takie portki do pływania, jak te czerwone. A no jest, o, tam Gekon chodzi. Miał portki takie jak te czerwone, tylko jego były zielone. No i niestety musiał sobie kupić za 250 pieniążków takie obcisłe czarne. To z takich ciekawostek. Jeżeli jesteście na Tajwanie i czujecie się samotni i chcecie przyjaciół, z którymi moglibyście zwiedzać całą wyspę, chodzić na makaron i w ogóle poczuć się bezpiecznie, bo mają tutaj rodzinę i cała rodzina będzie się wami opiekować, to chodźcie na Hot Springs. Tak na poważnie, to wystarczy wejść do basenu i od razu wszyscy do nas zagadywali. Później ja się czasem zdradzałam, że mówię po chińsku, to już w ogóle był temat murowany. W pewnym momencie zagadał do nas taki młody chłopak, pytając, czy jesteśmy z Hiszpanii. Powiedzieliśmy, że nie, że z Polski. Aha, aha, aha. No i generalnie w tych hot springsach chodzi o to, żeby iść do tej najgorętszej wody. W ogóle najgorętsza woda to miała 42, Nie, 40 ile? 46, ale ogólnie to 50. 46 stopni, ale to się wahało, nawet mogło dojść do 50. No i ja tam nie weszłam, tylko nogami. Weszłam do tego minimalnie mniejszego, czyli zapewne 40 stopni. 43. Bo powinno się siedzieć tak po 15 minut, bo tam jest tak gorąco, do 15 minut, ale po 10 minutach już, no naprawdę, zostają tylko tacy stali bywalcy. Później można iść do trochę chłodniejszego, który jest gorący, tak po prostu gorący, już nie taki gotujący się. A później się jedzie do takiego lodowatego. I my ciągle zmienialiśmy te baseny, bo nie da się wytrzymać za długo, nawet w tym zimnym nie da się za długo wytrzymać, bo się robi za zimno. I był taki jeden nasz nowy kolega, Tom, który zmieniał razem z nami te wszystkie baseny i niby przypadkowo się znowu spotykaliśmy i przypadkowo mówił, o, hi! Okazało się tak, co przypadkowo? Przypadkowo się dowiadywał, czy masz chłopaka. Przypadkowo zapytał, czy Jan to mój brat. Ja powiedziałam, że nie. On, aha, no bo, no tak, bo żeby być twoim chłopakiem, to musiałby być
Starszy, bo już zapytał też ile mamy lat i w ogóle. A on mówi, no bo ja mam dziewczynę, która jest ode mnie rok starsza. Nagle się okazało, że ma dziewczynę. A później jak ja poszłam wziąć prysznic na koniec, bo trzeba się przebrać i wziąć prysznic i tak dalej, to zapewniał Jana. Co ci powiedział? Że on tu ma dużo rodziny, to by się na pewno nic nie stanie. Aha, że on ma tutaj rodzinę, na przykład wujek jego jest administratorem, jakimś zarządcą w tym Parku Narodowym Taroko i w ogóle, i że nic mi się tutaj nie stanie. Tak więc szybko idziemy, bo ja mam wrażenie, że to trochę na odwrót działa. No, ale to jest właśnie takie głupie, bo nawet jeżeli ten koleś naprawdę był miły i po prostu szukał kogoś, z kim by mógł na przykład ćwiczyć angielski czy coś, no to w życiu się nie spotkam z taką osobą, po prostu się boję, bo to jest takie creepy. Ale to jest z drugiej strony przykre, bo w ten sposób, no jak mam tutaj znaleźć przyjaciół, jeżeli boję się z kimkolwiek mówić? O, a to jest właśnie ścieżka zdrowia, która jest w wielu miejscach, czyli taka podłoga z kamieniami, a facet ma buty? Nie, na boso. No właśnie o to chodzi, że są takie kamienie, to się... A, tam pobiegł sobie. To się wydaje, że to jest takie niby nic. O, będzie jeszcze wracał. Ale te kamienie są straszne. Nie da się... Ja nie mogłam po tym iść w butach. A no i niestety nie mogłam tego nagrać, bo jest tam zakaz nagrywania, a poza tym jakoś tak no nie wypadało nagrywać, bo tam było bardzo dużo osób, które przyszły się relaksować i tak trochę aparatem w twarz im faktycznie nie za dobrze. Ale trochę mi się udało nagrać pod koniec, więc mam nadzieję, że zobaczycie tyle, żeby zorientować się, jak to mniej więcej działa. Więc moja rada dla wszystkich, którzy chcą wybrać się do tych hot springs jest taka, żeby wziąć ze sobą dużo drobnych monet o nominale 10, bo takie są przyjmowane w kasie biletowej i takie są potrzebne do szafek, które nie działają i wszystkie szafki są otwarte i nie da się ich zamknąć, więc przetraciliśmy 3 zł na to. I trzeba mieć też drobne, żeby odpalić prysznic. Więc to i po drugie trzeba mieć obcisłe gacie męskie. Mnie wpuścili w normalnym dwuczęściowym stroju, więc jakąś dziewczynę też, więc wydaje mi się, że nie trzeba mieć takiego sportowego jednoczęściowego kostiumu kąpielowego, bo nikt nam nic nie powiedział, ale trzeba mieć obcisłe męskie gacie. Jesteśmy teraz w knajpie, która jest tuż obok wejścia do naszej klatki. I tutaj się zamawia jedzenie i na takim wielkim stole wszystko jest smażone na waszych oczach. Tam jest lista rzeczy. No tak mniej więcej po 10 zł za rzecz. I my sobie zamówiliśmy mięso i grzyby, a do tego dostaniemy jeszcze kiełki i taką kapustę. Tutaj smażą, a mądre jest też to, że jedzenie, które jest już gotowe, stawiają tutaj na części właśnie tej płyty, tylko mniej podgrzanej, bo palnik jest po tamtej stronie, a tutaj po prostu trochę utrzymuje się temperatura tego jedzenia, ale jedzenie się nie przypala, bardzo fajne. No i dobre, bo z ryżem, a nie znowu ten makaron. O, to jajko.